intermittent fasting, czyli post przerywany albo czasowa głodówka, czasowe niejedzenie, jedzenie w oknie żywieniowym. Tych nazw jest obecnie kilka. Jest to metoda odżywiania polegająca na przyjmowaniu pokarmów w krótkim okresie czasu, a przez większą część doby pości się. Stąd też nazwa post przerywany. Większość czasu jest poświęcona na niejedzenie. Jemy w tak zwanym oknie żywieniowym i takim modelem zoptymalizowanym jest model 16/8, czyli 16 godzin postu i 8 godzin, w których przyjmuje się posiłki. Taki model można dostosować do siebie, do własnego organizmu, a nawet trzeba dostosować, bo to ma być model dla nas, a nie my dla modelu, więc na początek możesz prowadzić sobie taki model 12/12 i stopniowo zmniejszać to okno żywieniowe, dojść do 8 godzin, a osoby, które już doszły do tego poziomu, mogą nawet sobie okno żywieniowe jeszcze zmniejszyć i przyjmować pokarmy w oknie żywieniowym, dajmy na to 6 godzin. W praktyce to może wyglądać tak. Jeżeli to jest okno 12/12, zaczynasz dzień o 7 rano, powiedzmy, i 12 godzin masz przeznaczone w tym oknie żywieniowym, kiedy możesz przyjmować pokarmy. O godzinie 19 kończysz kolację, zamykasz okno żywieniowe, zamykasz kuchnię, zamykasz wszystkie szafki i już nic nie jesz przez kolejne 12 godzin. W modelu 16/8 możesz zacząć dzień późniejszym śniadaniem. O godzinie 10 otwierasz okno żywieniowe na 8 godzin i o godzinie 18 kończysz przyjmowanie ostatniego posiłku na kolejnych 16 godzin, w których już nic nie jesz. W tym modelu odżywiania kluczowe jest przestrzeganie ram czasowych. Jemy tylko w tym oknie żywieniowym. Wtedy, kiedy jest czas postu, nic nie jemy, niczego nie wkładamy do ust, poza szczoteczką do zębów. No, ewentualnie możemy się napić wody albo jakiejś herbaty ziołowej. To nie może być nic, co nam przerwie post. Czy intermittent fasting to jest kolejna moda na wycofywanie chorób, na odchudzanie? Otóż nie do końca. Za tym modelem odżywiania stoją twarde fakty, stoi nauka oraz Nagroda Nobla z 2016 roku za wyjaśnienie procesów autofagii, procesów, które zachodzą kilkanaście godzin po przyjęciu ostatniego posiłku. Co to takiego jest autofagia? Jest to proces polegający na ponownym wykorzystaniu elementów już niepotrzebnych lub wcześniej zużytych. Jest to proces niezbędny do życia, do prawidłowego funkcjonowania każdej komórki i całego naszego organizmu. Do autofagii powiedzmy, że nie musi dochodzić, ponieważ każda zdrowa komórka jest zaprogramowana na śmierć, na tak zwaną apoptozę. I zwyczajne komórki mają określoną żywotność i przychodzi moment, kiedy one ulegają samozniszczeniu. Ale są komórki nowotworowe, które temu samozniszczeniu nie podlegają. Bardzo trudno jest je zniszczyć i komórki nowotworowe szybko się namnażają. Dzięki procesom autofagii komórki nowotworowe mogą być szybko usuwane. Zastosowanie postu przerywanego jest taką kuracją prewencyjną, przeciwrakową. Jest to ogromny argument chyba przemawiający za tym, żeby czasowe niejedzenie wprowadzić na stałe. Z tym, że lista profitów intermittent fasting jest zdecydowanie dłuższa. Pewnie dużo z Was słyszało o tej metodzie ze względu na to, że można zrzucić zbędne kilogramy. I uwaga, jeżeli Ty jesteś osobą, która jeszcze nie stosuje postu przerywanego, albo może stosuje, a chciałaby jeszcze schudnąć, to podaję teraz ważną informację. Naukowcy dotarli do tego, że szybciej i więcej można zrzucić zbędne kilogramy, jeżeli stosuje się post przerywany z jednoczesną redukcją jednego posiłku, jakim jest śniadanie. Powtórzę jeszcze raz. Jeżeli jesteś osobą, która chce szybciej i więcej stracić na wadze dzięki postowi przerywanemu,
to zastosuj tę metodę, a jednocześnie skompresuj jeden posiłek. Zrezygnuj ze śniadania. Nie z kolacji, tylko ze śniadania. Jedz obiad i kończ kolacją, ale śniadania nie jedz. I uwaga, jedna rzecz, której trzeba tutaj jeszcze przestrzegać, a o której nie powiedziałam, jest to właśnie kluczowe w tym, żeby stracić więcej na wadze niż w innych okolicznościach. Mianowicie kolacja musi być zjedzona nie później niż 4 godziny przed położeniem się spać. Więc ten ostatni posiłek będzie 4 godziny przed położeniem się spać albo jeszcze wcześniej. Skoro już jesteśmy przy śnie, to dzięki właśnie postowi przerywanemu łatwiej się zasypia, a jakość snu jest zdecydowanie lepsza. Podnosi się praca układu odpornościowego. Dzięki intermittent fasting można obniżyć albo nawet wycofać insulinooporność. Insulina spada pod wpływem nieprzyjmowania pokarmów, więc jeżeli ta przerwa między posiłkami jest dłuższa, insulina opada, a z czasem jej poziom wyrównuje się, a komórki odzyskują insulinowrażliwość. Insulinooporność jest teraz zmorą współczesnego społeczeństwa, więc zachęcam Was do wprowadzenia intermittent fasting. Jeżeli jesz w okienku żywieniowym, to zmniejsza się ilość zapaleń, choroby autoimmunologiczne cofają się. Mam tutaj na myśli takie choroby jak reumatoidalne zapalenie stawów, czy choroby skóry, choroby przewodu pokarmowego. U podstaw każdej takiej choroby autoimmunologicznej leżą przewlekłe stany zapalne o niskim lub średnim nasileniu. Więc jeżeli te zapalenia się cofają, to potem cofają nam się również choroby. Podnosi się poziom koncentracji, sfokusowania, jesteśmy stabilni emocjonalnie, poziom energii w ciągu dnia jest wyrównany. Jeżeli do tej pory miałeś problemy z ciśnieniem, że było ono za wysokie bądź za niskie, to ciśnienie zaczyna się normalizować. Następuje obniżenie powikłań, chorób sercowo-naczyniowych. Poziom cholesterolu dobrego do złego normalizuje się. Nie wiem, czy wiesz, ale większość cholesterolu pochodzi z produkcji wątrobowej, bo aż 80% cholesterolu jest właśnie produkowanych przez wątrobę, a tylko 20% pochodzi z jedzenia. Kiedy nie jemy, wątroba odnawia się i znów optymalizuje produkcję cholesterolu. Po wprowadzeniu intermittent fasting zanotowano również poprawę funkcji kognitywnych u seniorów. Poza tym zanotowano zmniejszenie objawów chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona czy Alzheimera. W przypadku chemioterapii, której towarzyszy post przerywany, skuteczność takiej terapii jest wyższa, a skutki uboczne są niższe. Tym samym pacjent czuje się lepiej, ma większy komfort. Myślę, że tych argumentów przemawiających na korzyść intermittent fasting jest wystarczająco dużo, żeby każdego z Was przekonać. Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości, no nie wiem, może nadmienię, że w ten sposób ludzie odżywiali się od dawna, od zarania dziejów. Ludzie nie jedli cały dzień, tylko musieli wyjść ze swoich szałasów i uzbierać jedzenie, upolować, a później następował długi okres niejedzenia. Więc tak naprawdę my jesteśmy zaprogramowani na posty i na jedzenie w krótkim okresie czasu. Jest to dla nas coś naturalnego. To dopiero rozwój ludzkości, cywilizacji w XX wieku pchnął nas do tego i nam zagnieździł jedzenie kilku posiłków i do tego niekończące się przekąski. Ja namawiam do tego, żebyś zrezygnował z jedzenia w ciągu całego dnia, a ogranicz się do okna żywieniowego i zobacz, co się będzie działo. O ile nie cierpisz na cukrzycę typu 1, nie jesteś kobietą w ciąży, matką karmiącą, małym dzieckiem, a na pewno nie jesteś, bo to jest materiał dla dorosłych, nie cierpisz z powodu zaburzenia odżywiania na bulimię czy anoreksję, to czasowa głodówka na pewno jest dla Ciebie.
Jeżeli film Ci się podobał, bardzo proszę, polub materiał, zostaw komentarz, podziel się tym filmem dalej z innymi. Niech kaganek oświaty niesie nas ku długiemu i zdrowemu życiu.